Witajcie na pierwszej w tym roku takiej prawilnej naprawdę zasiadce. Zasiadka 2 nocki, 3 takie w sumie pełne dni. Mamy, słuchajcie, przed majóweczką. Ja się postanowiłem przed majówką właśnie wybrać i coś po prostu powalczyć w końcu z tymi rybami. No, sukcesy już są. 2 ryby na macie, praktycznie branie w samym środku dnia. Dopiero teraz postanowiłem dla Was po prostu coś nagrać, bo w miejscu, w którym siedzę, nie ma w ogóle słońca, cień nie istnieje. Tak więc wszystko byłoby mega przenasłonecznione. Teraz słoneczko już zachodzi. Jaka jest taktyka w ogóle na tą zasiadkę? Jak ja tu przyjechałem, to szybko coś, wiecie, no coś w tym wiaderku pomieszałem. Wziąłem jakieś swoje 2 ulubione przypony, założyłem, no i efekty były. Na co były te efekty? Po pierwsze, jest to bardzo malutki waftersik 8 mm. Ja wiem, że tutaj ryba lubi takie małe tematy, szczególnie wczesną porą roku. Druga rzecz to był malutki bałwanek, 16 plus pół 12, taki lekko dosłownie zbalansowany. On bardziej, wiecie, tak leżał na boku, aniżeli się unosił nad tym haczykiem. No i to przyniosło ryby. Postanowiłem powielić, wywiozłem ponownie zestawy po tych 2 braniach, no i na razie cisza. Jeśli chodzi o zanętę, nie mam tutaj jakiegoś, nie wiem, konkretnego planu, konkretnego nęcenia. Po prostu wziąłem ze sobą rzeczy, które uważam, że powinny mi się sprawdzić i będę próbował po prostu, że tak powiem, poskładać coś z czegoś, co po prostu ze sobą zabrałem. Mam ze sobą tak, 16 mm kuleczkę King Squida. W zeszłym roku mi się strasznie ta kulka sprawdzała na Miłoszewie i tutaj, gdzie jestem, dzisiaj na Małej Szwecji i na innej wodzie też jak byłem. Mam ze sobą taki wielki słoik, nie wiem, czy tam jest, mojego raka. Mam też, słuchajcie, nową kulkę, którą, 2 w sumie nowe kulki, które już niedługo będziecie mogli zobaczyć na moim kanale, mianowicie kulkę ochotkową i kulkę skopeksową. No dzisiaj wielkie testy, słuchajcie, tych kulek. Ciekawe, czy coś one przyniosą. Kulki 18. Wydaje mi się, że nie za duży kaliber. Ryba już tutaj się fajnie spławia, żeruje, te brania jak najbardziej są. Tak więc jeśli chodzi o samo nęcenie, no to później Wam pokażę, co tam będziemy sobie miksować. Sypki zanęty już nie mam, teraz jej używałem. Drobny pelet 4, 8, kule całe, kule pokruszone, kule pocięte. No i nie ma tutaj jakiegoś, słuchajcie, rocket science. Po prostu konkretna fajna zanęta. Ta woda już nie jest taka zimna jak wtedy, jak byłem, gdzie robiłem taką typowo wiosenną zanętę. Więc mam nadzieję, że no, ta zasiadka coś po prostu jeszcze przyniesie oprócz tych 2 ryb. Podobno brania są przeważnie w nocy, tak więc no, nastawiam się na nieprzespaną noc. Was serdecznie zapraszam na film. Jeśli Wam się spodoba, zostawcie suba, łapkę w górę. No i lecimy już z tematem dalej. Warunki oświetleniowe nie są za dobre, ale karp jest dobry. Nie za wielki, ale jak myślę, jak na początek sezonu, to nie ma co. Taki nie za duży, ale niesamowicie waleczny. Skusił się na 8 mm waftersa. Haczyk 4. Nie przeszkadzał mu tak duży hak. Woda już jest, słuchajcie, ciepła. Mała, żółta przynęta waftersik na Slip the Rigu. Przyniosła sukces. Słuchajcie, drugiego mam w podbieraku. Nie zdążyłem Wam tego pokazać, bo miałem odjazd na drugim kiju, więc już Wam za chwileczkę pokazuję drugiego naszego jegomościa. Kolejna rybka. 2 brania pod rząd. Dublecik. Też nie za wielka, no ale ta jedna z pierwszych. Ryba skusiła się na bałwanka. 16 mm plus pół 12. Klasyczny ronilik, boom, sztywniak. Haczyk spinner. Wywozimy, czekamy na większe. Słuchajcie, to jest bardzo dobry początek tej zasiadki. No i co my tutaj mamy? No na razie jest puste wiaderko, ale to się za chwileczkę, słuchajcie, zmieni. Dobra, zaczynamy sobie od wsypania takiego miksu ziaren. Tutaj mamy orzecha tygrysiego, konopia, rzepik, czarna kukurydza. Taki bardzo fajny miksik. To idzie wszystko. Dobra. Następnie pelecik 8 mm.
2 łopatki. Takie dobre 2 łopatki. To damy na koniec. Ok. 4,5 mm pelecik. On idzie jako przyresztkę. I teraz jednym głównym składnikiem to są oczywiście, słuchajcie, kule. Tutaj mam 18 i mam 16. To są na zimną wodę, jak ja robiłem kulki, a to są po prostu 16. To jest King. I teraz ja sobie je będę po prostu tak, z 2 garście dam sobie tutaj całych. Tutaj też 2 garście całych. I sobie teraz je potnę. Jedne i drugie. To jeszcze. I to samo wydarzy się teraz z kulkami 16 mm. Następnie CSL Amino. I teraz sobie to mieszam. Aktualnie widzicie, to się prezentuje w ten sposób, ale do tego pójdą jeszcze pokruszone kulki, żeby jakby zaimitować troszeczkę tutaj sypką zanętę, która po prostu już mi się skończyła. Mieszam to i dodaję sobie do tego glue, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić i przy okazji troszeczkę skleić tą zanętę. Glue działa jak klej. Tak się to finalnie prezentuje. Mam nadzieję, że karpiom się również spodoba. Zakładamy zestaw, no i wywózka. A słuchajcie, na noc przygotowałem sobie takie PV-ki z wianuszkami. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Może tak pokażę. Będzie ciężko to pokazać, bo to długie jest. Może tutaj, o, widzicie? Mam PV-eczkę z takim wianuszkiem. To jest wianuszek z kulek pociętych całych i PV-ka z przyponem oczywiście. To miało iść na taką dość szybką wymiankę, gdyby ryby zdecydowały się jednak częściej odwiedzać. Ale sobie to spokojnie wykorzystam. Tylko że pójdziemy sobie tutaj w taki temacik, bo tu mam bardziej na żółto. Taki wianuszek sobie właśnie tutaj ogarnę z żółtym popkiem, taki trochę większy bałwanek. Bardziej to po prostu kulami, zanętą, peletem zasypię. No i mam nadzieję, że to, słuchajcie, coś przyniesie, a drugi zestaw będzie właśnie zigowy. Tak więc zabieram się już, słuchajcie, do roboty. A co na tego ziga? Kuleczka o takim właśnie blado-różowym kolorze. Kuleczka będzie w rozmiarze 12 i oczywiście do tego przypon 3-metrowy. Zaraz sobie tutaj coś znajdziemy w tym przepastnym, słuchajcie, piórniku. Polecam Wam sobie ogarnąć, jeśli łowicie dużo na ziga, polecam taki piórniczek, bo naprawdę się, słuchajcie, przydaje. Przypony są na takiej rolce. Znowu zaczęło bardzo mocno wiać. To będzie chyba ciekawy dzień. Mam nadzieję, że ten wiatr naprawdę pomoże rybom i te brania w późniejszym etapie dnia zrobią się naprawdę intensywne. Moja zanęta na ziga wygląda w ten sposób. Taka troszeczkę papka, bardziej sklejona glue, co pozwoli po prostu jej dotrzeć na dno i właśnie od dna pracować. Robi piękną chmurę, wszystko pada na dno. Idealna zanęta do ziga.
Po pierwszej nocce, w nocy cisza, noc bardzo spokojna, tutaj się obok coś działo, u mnie niestety mniej. Może troszeczkę za drobno zacząłem nęcić i to wszystko zostało wyjedzone. Dzisiaj troszeczkę zmiana, że tak powiem, będzie taktyki i jedziemy naprawdę już trochę grubiej, więcej kul. Całe, pocięte, pokruszone, bardziej idę w te kulki, pelet oczywiście. No i zobaczymy, co to przyniesie. Widzę, że się bardziej też sprawdza kolor żółty, więc będę w ten żółty kolor szedł, jakaś kukurydza, popek ananasowy, ten mały dumbbellsik. Będziemy kombinować. Na pewno zrobię sobie więcej zanęty, posąduję jeszcze. No i zobaczymy, czy tu uda się coś ciekawego znaleźć. Ja wczoraj miałem miejscówki na 4 metrach, na 5, z obydwu miałem branie. No mam nadzieję, że dzisiaj w ciągu dnia uda się też coś jeszcze dołowić. Będę też próbował, teraz jak będę przewoził, zamontować nawet ziga. Zamontuję sobie po prostu zig riga, niech to sobie poleży, zobaczymy, bo ładnie bardzo mówię, jest lampa, więc zobaczymy, czy ryba coś może w tej toni będzie żerować, czy tylko z dna. Trzeba kombinować, słuchajcie, kto nie kombinuje, ten szampana nie pije, więc zabieramy się do roboty. Nareszcie jest kolejna rybka wyczekana. Maluszek, przedstawiciel tych mniejszych karpi z tej wody. Słuchajcie, karpie mają się tutaj po powodzi, jeśli chodzi o warunki, świetnie. Szykują się do tarła, bo karp też się trze, tylko że ten potomstwo nie za bardzo potrafi przeżyć w naszych po prostu wodach. Ten tutaj po prostu jest napity mleczem. Kiedy się przewrócił, to trochę mlecza z niego wyleciało. Więc mamy takiego pięknego chłopaka. Wziął na ziga. Rybka nie za wielka, ale piękna. Wziął na ziga. Strasznie szedł po trzcinach po prostu. Nie chciał się dać inaczej po prostu ujarzmić. Ale w końcu go mamy. Piękny, piękny, naprawdę, słuchajcie, mały, ale piękny, zdrowiutki, piękny pysk. Może odrzański, kto wie. A może to nie jest, że tak powiem, stały bywalec tej wody, tylko napływowy. No jeśli takiego karpia nam tutaj, słuchajcie, podczas powoli przywiało, no to git, to może są większe. Wypuszczamy, wywozimy dalej. Słońce już zachodzi, ale jeszcze zigowi damy szansę. Przed Wami kolejny amator ziga, kolejny mieszkaniec tej wody i kolejny przedstawiciel tych mniejszych. Już Wam go pokazuję. Branie za braniem praktycznie. Taki maluszek, jeszcze mniejszy niż tamten, ale słuchajcie, każda ryba, pierwsza ryba w sezonie na pierwszej takiej fajnej zasiadce cieszy. I powiem Wam, że chyba człowiek po tych latach, jak karpiuje, to dla niego to chyba wygląd tej ryby, a nie tyle co waga cieszy najlepiej, ale oczywiście najlepiej jak są te wielkie i te piękne. Wypuszczamy, wywozimy ziga i mam nadzieję, że łowimy dalej. Jedziemy, słuchajcie, z drugą zanętą. Ta już mi się skończyła. Ta była taka bardziej słodka, taka słodko śmierdząca. Teraz zrobimy typowego śmierdziela, z czego on się będzie składał. Tutaj mam ze sobą na testy kule moje ochotkowe, które teraz niedawno robiłem. Zobaczymy. Pójdą też na hak. Tutaj też robiłem z resztki ochotki. To jest ochotka zmielona, atraktor krabowy i płynny pokarm GLM. Takiego sobie zrobiłem, bo jeszcze mi gdzieś tam gliceryna została. Znalazłem resztkę konopi, więc konopie też tutaj się znajdą. Zmielone i pocięte kule rakowe. Też mojej produkcji. Zobaczymy, ale rak pójdzie jako po prostu jako zanęta. Jeszcze nie wiem, czy dam go na hak. Co my tutaj jeszcze mamy? O, na pewno pelecik 4, taki słodko śmierdzący. No i kulę sobie
pociacham w katerze. I to będzie, słuchajcie, tyle. Bardzo prosto, bardzo konkretnie. Śmierdząco. Od czego sobie zacznę? Ja sobie chyba po prostu zacznę, słuchajcie, od wsypania peletu. Że nie ma co, już jest reszta. Więcej nie mam. Będziemy jechać na kulach. Reszta konopi. To jest konopia i rzepik. Cyk, też już nie ma. No to słuchajcie, jedziemy teraz z ochotką. Potniemy trochę tych kul. No po prostu pojedziemy na kulach konkretnie. Nacięliśmy, słuchajcie, sporo tych kul. Będzie tak po prostu grubiej. No i teraz, żeby troszeczkę zmienić tą frakcję, teraz więc wjeżdża kruszara i potniemy sobie, pokruszymy sobie jeszcze tej kulki ochotkowej. Ona jest mięciutka, no będzie się tutaj fajnie mielić, a dwa, no uwolnimy z niej to wszystko, co w niej zamknęliśmy, czyli przede wszystkim tą ochotkę przemielona. No, pachnie mega, po prostu mega, więc jeszcze troszeczkę jej będziemy musieli sobie tutaj przemielić. Tu, słuchajcie, mamy około niecałego kilograma kulek. Przemieszam sobie to i zaleję sobie to teraz takim moją zalewą. Mówię, została mi ochotka, a kul nie chciałem robić. Była gliceryna. No to co, mikser. Mikser, trochę płynnych pokarmów, aromat kraba i takiego śmierdziela postanowiłem zrobić. Więc słuchajcie, taką łopatę naturalnego pokarmu, bo tutaj mamy mielonego raka, ciętego raka, mieloną ochotkę, ciętą ochotkę, jeszcze zalewę z ochotki. A myślę, że menu się karpiom na pewno spodoba. I wwozimy kolejny zestaw. Tym razem już nie ziga, słoneczko zachodzi, więc tak wszystko chciałem przewozić. Tam biorą bardzo małe rybki, więc taki tutaj bałwanek. Tutaj mamy ochotkę i podbite to jest ananasem, plus PV-eczka. Oczywiście. No i nasza zanęta, którą robiliśmy, a już została użyta na ziga. Śmierdziel typowy, taki typowo śmierdząca zanęta. Dajemy trochę grubiej. Daję wszystko, chcę to zasypać. Drugi zestaw zrobimy sobie tak na słodko śmierdząco, bardziej idąc w stronę słodkiego, więc to wywozimy. No i czekamy na coś większego. Kolejna rybka, tym razem wzięła na kuleczkę własnej roboty ochotkową, podbitą ananasem. Taka rybka zrobił mi już piękne jacuzzi, więc się muszę przebrać. Mam nadzieję, że wejdzie coś w nocy większego niż to. Siatka już dobiegła końca. Ja się już, słuchajcie, zwijam. Ogólnie złowiłem 9 ryb. Uważam, że jak na 2 nocki to nawet spoko. Jak na tą wodę, no to trochę słabo, ale mówię, po powodzi tu się mogło naprawdę sporo zadziać. Przeważnie łowiłem w dzień. W sumie tylko łowiłem tak naprawdę w dzień, ale było to po drugiej, jakby po 16. Wtedy miałem brania. Wczoraj bardzo fajnie połowiłem sobie na ziga. Niestety trochę mniej tych ryb, takie mniejsze były, no ale coś się przynajmniej działo, a z gruntu również miałem brania, nęciłem śmierdząco, miałem efekt, na słodko też miałem efekt, no zig jednego dnia zrobił mi naprawdę robotę, bo z dna nie działo się zupełnie nic. Zasiadka ogólnie udana, 2 nocki, parę rybek, ładna pogoda, grillek, wiecie o co chodzi, czas spędzony nad wodą jest zawsze lepszy od tego spędzonego po prostu czasami w domu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie suba, łapkę w górę. No i widzimy się, słuchajcie, w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się i do zobaczenia nad wodą.